A w dzisiejszym odcinku wielki powrót Shadow of War i levelowania, ponieważ udało mi się zdobyć dość ciekawego Ologa. A mianowicie Ologa, który posiada dwie cechy klasowe i dzisiaj sobie sprawdzimy, czy nie dość, że uda mi się wylevelować takiego kolegę, to czy uda mi się wylevelować Ologa z dwoma cechami klasowymi, będącego tropicielem i oczywiście to wszystko będzie działo się w Seregost, w którym dość często dopadała mnie klątwa Seregost i po prostu te levele nie wpadały. Także jeżeli jesteś ciekaw, czy mi się udało, obejrzyj odcinek do końca i zostaw łapkę w górę. Ja widzę, że jeszcze nie zostawiłeś, także masz teraz czas, żeby ją kliknąć, a my przechodzimy do odcinka. Dobra, ale zacznijmy od początku. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Astar Mo Zarzyn. Statystyki 4, 1, 2, 1. No i 4 słabości. Na dodatek jest też tropicielem. To nie ułatwi nam sprawy, bo wiecie, że tropicieli troszkę trudniej się leveluje, ale nie jest to niemożliwe. Ale na naszą korzyść w tym momencie będzie przemawiało to, że Astarlon nie jest odporny na strzały, a dodatkowo jest szalony. Więc nawet jeżeli będzie hańbiony, nie dostanie minusowych perków. Więc co za tym idzie, jest szansa, że uda się wylevelować tego kolegę. Ale zaczynajmy. Najpierw przypisuję go jako przybocznego, żeby móc go od razu wygnać. Następnie szybka kontrola statystyk i pewnie zastanawiasz się, czemu ma trzecią klasową umiejętność. A to dlatego, że zyskał umiejętność mistrza polowania, bo to taka pasywka u tropicieli. Za każdym razem, kiedy są przeciwko nam, dostają tą umiejętność i polega to na tym, że jak są blisko nas, to po prostu zaczynają nas tropić. No i wcześniej czy później na nas sami trafią. I nie, ta cecha nie występuje u innych klas, tylko u tropicieli. Ale wracając. Jeszcze w drodze na pojedynek spotykam Flaka z Gnilca. No, kolega ładnie się prezentuje, ale no nie jesteś dzisiejszą gwiazdą odcinka, więc będziesz tylko szybką przystawką przed spotkaniem z naszym olbrzymem. No i pięknie, rozgrzewka zrobiona, ale wracajmy do naszego olbrzyma, bo ten jak na tropiciela przystało, zaczyna już mnie tropić, więc szybka strzała, oj, pół życia na start, nieładnie, to może chodź no tu szybko w moje ramiona. Hańbię go, o 12 leveli w dół i biegnij gdzieś pobawić się indziej, bo przybywa już kolejny flog guzowaty. No rozgrzewki w dzisiejszym odcinku to mi nie braknie. Ale z jednej strony dobrze, dawno nie było odcinków z Shadowa, więc będę miał na kim się szkolić, bo ewidentnie nasz olbrzym jest zbyt delikatny, i muszę wyczuć, jak w niego uderzyć. A gdyby tak spróbować Karagorem? I powiem szczerze, nie był to wcale głupi pomysł. Nasz olbrzym otrzymuje zmniejszone obrażenia, kiedy bije go lancą z naszego Karagora, ale za to jest ciężki do przyjęcia. Kilka razy mnie odbija od siebie, co pokazuje mi, że jest hardy, ale to mu nie pomoże i znowu leci w dół. Sposób na niego odkryty. Potrzebuję więcej Karagorów. Dlatego też przejmuję najbliższego i ruszam na kolejny pojedynek, gdzie jak się za chwilę okaże, nasz olbrzym nagle znienawidził Karagory po jednym pojedynku. No to ci zmiana, ale mamy potwierdzenie. Da się ulepszyć tropiciela, pierwsza umiejętność zdobyta. No, żeby tylko łapał jeszcze tak inne. I nie powiem, bo widzę w nim lekki potencjał. Jak jest rozścieczony, bije na prawo i lewo, nie zatrzymuje się, macha tą pałą jak szalony, co zmusza mnie do zejścia z platformy i użycia tych strzał. Na moje szczęście nienaładowane strzały zadają mniejsze obrażenia, więc jak go kilka razy w tyłek walniemy, będzie nasz. No chyba, że postanowi mnie powalić, ale to mu się nie udaje. I mam nadzieję, że teraz już pójdzie coraz szybciej. Potrzebuję jeszcze tylko lepszego miecza. I jak ktoś oglądał stare odcinki, wie, że mam taki jeden specjalny na tak nisko levelowych orków, a mianowicie 17. Tak, tutaj się powtórzę, jeżeli chcecie levelować orków, warto na początku fabuły zostawić sobie jeden miecz na niskim levelu, bo po prostu będziecie mniej obrażeń wtedy zadawać. I takich orków na niskich levelach nie zabijecie. Ale wracajmy, bo nasz kolega załatwił sobie właśnie obstawę. Ale to nie jest problem, bo widzicie, no jest tropicielem i dzięki temu mogłem w bardzo prosty sposób wyprowadzić go z jaskini. On podążał za mną, a ja nagle zbiłem go moim młoteczkiem, to znaczy moimi strzałami, tylko w formie młotka. I uderzając go w kolano, szybko sprawiłem, że spadł na level 20. I teraz miałem dylemat, bo nie wiedziałem, czy go przejąć, czy próbować zbić go do levela niższego. Nawet połasiłbym się o level pierwszy. No wiecie, większa szansa na wypadnięcie dodatkowych umiejętności zawsze jest. Tak, ale nie ma co tutaj marzyć o levelu pierwszym, bo nagle z kolejnym pojedynkiem Astar Mo pokazuje mi, na co go stać.
i przechytrza mnie w tym starciu. Dzięki czemu ubija mnie. No trzeba chłopu przyznać, że ma to walnięcie, co może jeszcze świadczyć o nieodkrytym potencjale tego Ologa. No ale dobra, wracajmy, bo jak już raz mnie ubił, to szkoda by było nie spróbować uzyskać u niego cechę heroiczną, kiedy drugi raz mnie zabije. Czym prędzej podkradam się do obozu. Zabijam okolicznych kuszników i tropię naszego olbrzyma, żeby ten tylko mógł mnie kolejny raz ubić. Już wiedział, że kolejny awans go czeka, ale czy na pewno? Zabłysnął, level 80 wbił, ale niestety nie zyskał żadnej dodatkowej cechy, plus nie stał się heroiczny. No niestety tak łatwo z nim nie pójdzie. Chociaż co jest dziwne, zabłysnął, więc powinien coś dostać, no ale najwidoczniej nie tym razem. I nie ma co się z nim bawić. Dlatego też trzeba się nim zająć i zbić jego level tak, by nadawał się na pierwsze levelowanie. No powiedzmy sobie szczerze, level 13 powinien być odpowiedni na ten moment i nie ma na co czekać, wysyłam go do sali naczelnika. Bo wiecie, zawsze można liczyć na ten jeden darmowy perk, który niestety tym razem nie wpadł. No ale statystyki na 13 levelu 4, 2, 2, 1. Pora ulepszyć go na level 30. PS dodatkowo na przyspieszeniu dostajecie cały proces levelowania, czyli dawania mu po jednym levelu w górę, tak żeby nikt mi nie zarzucił, że coś tutaj podszpąciłem. I na levelu 30 mamy pierwszy sukces. Może niewielki, ale jednak dostaje umiejętność zatrutą broń. Co nie jest może jakąś spektakularną umiejętnością, ale coś dostaje. Więc można powiedzieć, że nasz olbrzym pokonał klątwę Seregost i uda mi się tutaj wyszkolić jakiegoś dobrego tropiciela. No w tym przypadku trującego tropiciela mroku, ale idźmy dalej. Level 60. Na levelu 60 kolejny sukces. Raz, że odeszła mu słabość na strzały, to jeszcze zyskał kolejną cechę dodatkową, którą okazały się trujące bomby. Jestem ciekawy, czy będzie dostawał jakieś rozścieczenia i odporności, ale o tym przekonamy się wkrótce. Znów go degraduję i zamieniam go w mojego przybocznego, żeby móc kolejny raz go wygnać, no bo wiecie, fajnie, że dostaje nowe cechy, ale potrzebujemy ich więcej, także maleńki, uciekaj. Gdyby ktoś pytał, czemu ulepszyłem go tylko do levela 60, z bardzo prostego powodu. Do levela 60 zawsze dostajemy jakieś perki. Po 60 w górę rzadko zdarza się, ale jest to jednak rzadsza sytuacja. No i też zależało mi troszkę na czasie, żeby jak najszybciej pogonić tego padalca i znów go wysłać na levelowanie. Bo na ten moment, choć nie miał cechy słabości na strzały, to nadal był na nie nieodporny. Dzięki czemu nadal mogłem w bardzo szybki sposób zbijać jego pasek życia, żeby przyspieszyć sobie troszkę proces levelowania. I nawet pomagają mu inne olbrzymy, ale to mu za bardzo nie pomoże, bo jego klata przyjmuje strzał za strzałem. Ale levele lecą nadal w dół. Nie powiem, fajniej by było, gdyby stał się bardziej pancerny. Bo na ten moment no jest prościutki do zdobycia. No ale dobra, level 12 i zapraszam pana na kolejne levelowanie. Znów wrzucam go do sali naczelnika, sprawdzając przy okazji, czy znowu z czegoś nie dostał. I niestety nie, ale statystyki 4, 2, 2, 3 wyglądają dużo lepiej niż te początkowe. I niestety na levelu 30 nie zyskał tym razem żadnej umiejętności.
Także nie miałem na co czekać. Kolejny etap levelowania? Ty, ale czekaj. Dojedźmy tylko do 40 i zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Przecież on nie jest ani heroiczny, ani legendarny, więc jako, że ma tak mało punktów klasowych, może nie przebić sufitu. Pewnie chcielibyście, żebym wam wyjaśnił, o co chodzi. Orkowie heroiczni i legendarni mają większą pulę punktów, które oczywiście mogą zdobyć i wydać je na dodatkowe umiejętności, a jako, że ten kolega ma tylko 2 klasowe, no to będzie się tak wahał koło 2, 3, jeżeli chodzi o umiejętności, no max 4. Więc najprostszym sposobem będzie wysłać go na arenę online. Bo widzicie, jak wygra 3 pojedynki, zyska cechę heroicznego, jak 5 pojedynków, zyska cechę legendarnego i jego potencjał się zwiększy. No i na tym bardzo mi zależy. I kto oglądał poprzednie odcinki, ten wie, że wystarczy, kiedy nasz ork przegrywa, cisnąć Alt F4. Wtedy go uratujecie. Taki mały protip ode mnie. No ale dobra, przejdźmy do pojedynków. Pierwszy pojedynek, no nie zapowiadał się najlepiej. Bogato uzbrojony przeciwnik. No jeszcze ma płonącą broń, a do tego bandeologów. No to się nie może udać. I choć nasz olbrzym na początku jakoś sobie radę w tym pojedynku dawał, no niestety po pierwszym ciosie Alt F4 musiało wjechać. No prawie całe życie mu zabrał, więc trzeba było go uratować. I coś czuję, że to nie będzie łatwy etap, bo będę musiał liczyć na to, że dostanie prostych przeciwników. Dalej, kto mógł się tego spodziewać, że dostanie aż tak prostych? Pamiętacie? Karagory wprowadzają go we wściekłość, a dostaje przeciwników na karagorach. Więc oj, no tu będzie potęga i moc pokazana. Nasz olbrzym macha pałą na prawo i lewo, śląc pionchopirynę za pionchopiryną. I wygrywa swój pierwszy pojedynek. Teraz tylko liczyć na to, że kolejni przeciwnicy okażą się niezłymi ciapami. No i na moje szczęście tak było. A na dodatek mieli jeszcze ze sobą karagory, więc sprawa była, no, że tak powiem, bardzo ułatwiona. I na tej loterii RNG to on wygrał w tych pojedynkach. I zapytasz, czy byłem w strachu? Tak, jak zobaczyłem pojedynek trzeci, oj, byłem w strachu. Goła klata na opancerzoną klatę, no to nie jest najlepsza kontra. I jego przeciwnik oczywiście wjechał od razu z trzaśnięciem. Myślę sobie, nie no, będzie lipa. Ale okazało się, że jego przeciwnik nie jest odporny na truciznę i potrafi zostać oszołomiony. A Arbaruk, kiedy zostanie trafiony trucizną, wpada we wściekłość. I pojedynek, który myślałem, że będzie przegrany, no udało się jednak wygrać, a nasz wielki olbrzym zdobył cechę heroiczną, którą okazała się heroiczna cecha bandy elitarnych łowców. Ej, no to szkoda było tego nie wykorzystać. Ojojoj, trafiła się wieża. No, może być ciężko? A jednak nie! Trafiają go zatrutymi dzidami w tyłek, co powoduje od razu rozścieczenie. A co za tym idzie? Mamy też piękny rozjazd przeciwnika, który zostaje wręcz zdeklasowany. Teraz mogłem tylko liczyć na to, że w ostatnim pojedynku dostanie kompletną ciapę. No i się dużo nie pomyliłem, bo dostał emeryta naprzeciw siebie. I żeby było śmiesznie, padł po kilku celnych cepach na łeb. A nasz Artarbo staje się właśnie legendarny i zyskuje 4. cechę dodatkową, heroiczną cechę ochrony przed ogniem. No pięknie, level 45, więc w sumie można by było dodać mu jeszcze do 60 kilka punktów. Bo życia to mu teraz nie braknie. Tak, bo jak stał się legendarny, to po prostu pasek życia też mu się wydłużył. Ale dobra, sprawdźmy, co tam wpadnie na levelu 60. I na nasze szczęście dostał kolejną cechę, którym okazało się trzaśnięcie. No w sumie mogłem się domyślić, bo już wcześniej uderzał w podobny sposób jak przy wykonywaniu trzaśnięcia. Tym bardziej miał wielką pałę w łapie, no to co za tym idzie, no powinien to dostać. Podsumujmy to na ten moment. Drugie levelowanie, a nasz przystojniak nie dość, że stał się legendarny, no oczywiście sobie to wywalczył na arenie, to jeszcze jego cechy zmieniły się z 4, 2, 2, 3 na 4, 2, 2,
5. No i oczywiście 3 słabości, ale tu nie liczę, że coś zejdzie. No i szkoda by było go dalej nie próbować wyszkolić. Dlatego też kolejny raz decyduję się na to, żeby stał się moim przybocznym. I na tle pięknej lodowej fortecy, kochany, wysyłam cię na ostatnie hańbienie. Lecisz w dół. No i przy okazji pokażesz, czego się nauczyłeś. Bo jestem ciekaw, jak to, że stał się legendarny, wpłynie na jego zachowanie. Oj, naprawdę nieźle to na niego wpłynęło, że stał się legendarny. Jak widzicie, strzały wchodzą ciężej. Dodatkowo jego przyboczni są w stanie wprowadzić go we wściekłość. No ze względu na truciznę. O zwiększonym pasku życia to ja już nic nie mówię. Ale jego sama siła też się zwiększyła i niestety podczas pierwszego pojedynku ubił mnie, dzięki czemu od razu wbija 85 level. Ja szybko sprawdzam, czy doszedł jakiś nowy talent i niestety nic nowego, a zabłysnął. Oj, coś czuję, że nasz olbrzym stał się prawdziwym twardzielem i teraz będzie stanowił lekki problem, ale nie jakiś duży. No pamiętajmy, że berserkowie nadal są tą niepokonaną klasą w tej grze. I nie ma takiego picia. A ty, Artarmo, chodź no tu do tańca. Zobaczymy, jak sobie z wybuchową lancą poradzisz. No, nie najlepiej, ale lecisz w dół. Czyli jest jakiś sposób na niego. Ale oczywiście tylko do czasu, bo nagle nasz olbrzym stwierdza, że zwykłe ataki mieczem nie robią na nim wrażenia. I będzie tłukł pałą na prawo i lewo. Oczywiście zjadając mi cały pasek życia na jedno uderzenie. I nadużywając stąpnięcia co chwilę. I znów musiałem uważać, żeby mnie nie ustrzelił, bo skubany nie dość, że stał się wytrzymały, to jeszcze szybki. I nagle polubił rzucanie bombkami. No, nie będzie to łatwa przeprawa. Dalej niemożliwa. Po prostu musiałem bardziej uważać. Nie powiem, w tym momencie zacząłem gdzieś zastanawiać się, żeby nie wylewelować go tak jak normalnego orka, ale mówię nie. To odcinek specjalny. Sprawdzamy, tak jak ustaliliśmy na początku, po 3 levelowaniach i ile zyska umiejętności. No ewentualnie jeszcze na koniec mogę dać mu 3. cechę heroiczną, o ile siądzie, bo nie za każdym razem siada, no ale spróbujemy. Dodatkowo warto by też było, żeby na ostatnie levelowanie był, że tak powiem, wręcz czyściutki, czyli spadł do 1. levela. Jest szalony, więc powinno się udać. Tym bardziej jako, że jest legendarny, tak jak mówiłem wcześniej, jego pasek życia się zwiększył i nie powinienem zabić go tak łatwo, strzelając mu po prostu w tyłek. Albo w wielki bebech, bo nagle się okazało, że na levelu 1 nienaładowane strzały zadają mu naprawdę mało i można całą serią jak z karabinku w niego ładować. No ale dobra, level 1 już ma. Więc zaprośmy go na ostatnie levelowanie. I tutaj będziemy jechać już do końca. To znaczy do 79, a potem spróbujemy dać mu 3. cechę heroiczną, ale zanim to, ostatni raz wrzucę go do sali naczelnika. Sprawdzę jego cechy. No zmieniło się, ale nie dziwota, jeżeli ma level 1. Stracił po prostu 1 cechę dodatkową, którą są chyba zatrute miny, no ale nieważne. Ulepszmy go najpierw do levela 30. Powinien te miny odzyskać. No i dużo się nie pomyliłem, ale no co to ma być? Lęku przed egzekucją to wam powiem szczerze się nie spodziewałem. Ja rozumiem, że orkowie na levelowaniu mogą dostać dodatkową cechę, ale no żeby minusową? No szanujmy się. Dlatego dalej maleńki, chapaj te levele. Na levelu 60 decyduje się jeszcze na sprawdzenie, czy zniknęła mu ta dodatkowa cecha słabości. I na moje szczęście tak, zniknęła, ale nie dostał żadnej innej. I ewidentnie z nowymi rozścieczeniami, jak i nowymi odpornościami, to on się w tym odcinku nie polubi. I przyszedł czas ulepszyć go do 79 levela.
I kiedy już jest na 79 levelu, okazuje się, że nie zyskał żadnej dodatkowej umiejętności. Więc nie zostaje nam nic już innego. 3 razy został przelewelowany, tak jak było to w założeniach odcinka. Zyskał dodatkowe cechy, w większości dodatkowe, no ale jedno rozścieczenie samo z siebie też wpadło. Więc pora spróbować dać mu cechę heroicznego Karagora i tutaj, jakby ktoś nie wiedział, polega to na tym, że w ostatniej chwili, kiedy dajemy mu level 1, próbujemy przeskoczyć na heroicznego Karagora. I akurat w tym przypadku staje się tak, że znika mu jedna z cech heroicznych. Zapytasz dlaczego? No, szaleni orkowie, jak i złamani orkowie nie mogą mieć cechy heroicznego Karagora. Więc jeżeli nawet bugiem uda nam się ją uzyskać, to po prostu ona jest niewidoczna i można podmienić ją na inną. A ja zdecydowałem, że dam mu po prostu klasycznie cechę heroiczną losową, dzięki czemu zyskał działo i 6. cechę heroicznego trapera. To wygląda obiecująco, no ale ten hak w nowych klasowych, no tego się nie spodziewałem. Ale próbuję dalej. Bo coś czuję, że ta 7. cecha dodatkowa mogłaby wpaść. No i tutaj dużym spoilerem nie będzie to, że się jednak nie udało. Nawet dając mu inne cechy. Z bardzo prostego względu. No bo widzicie, normalnie jak wymieniamy cechę za Karagora, to tutaj by było napisane, że wymieniamy ją za cechę heroicznego Karagora. A w tym przypadku niestety za każdym razem, kiedy go ulepszałem, dostawał cechę heroicznego tropiciela. I niestety już więcej nic nie mogłem z nim zrobić. No ale podsumujmy naszego olbrzyma. Artarmo. Zarzyn. Trujący tropiciel mroku. Legendarny do tego ze statami 4, 2, 3, 6, a startował 4, 1, 2, 1. No, da się wylewelować tropiciela, a na dodatek tak słabego. Jeżeli odcinek Ci się podobał, pamiętaj o zostawieniu subskrypcji i napisaniu jakiegoś komentarza, a ja już za jakiś czas wrócę z kolejnym short odcinkiem z Shadowa. Oczywiście inne serie też się będą pojawiały i to nie jest tak, że ja tylko będę teraz rzucał odcinki z Shadowa, także się nie bójcie. No ale do usłyszenia.